Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w Akademii Medycyny Regeneracyjnej u Aleksandra Chareckiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Zobaczymy dzisiaj, mam nadzieję, parę zabiegów. Tutaj, co się u Pana dzieje. Wiele osób w czasie zabiegach. To jest Pana gabinet tutaj. Tak. To ja przyjmuję tu pacjentów. Może chwilę usiądziemy i porozmawiamy. Proszę. Zatem spotkaliśmy się tutaj, co prawda marzec, a za oknem mnóstwo śniegu. Ostatnio w studiu Pan mówił, że w Świebodzicach nie pada. Co się stało? No wy przyjeździe z Wrocławia z sobą, no. Na to wygląda. Panie Aleksandrze, jesteśmy tutaj w Pana królestwie. Wszystko Pan tutaj aranżował wewnątrz? No tak, to wszystko wybudowane od zero, można powiedzieć. Były tylko ściany zewnętrzne, a tak wszystko, co wy teraz widzicie, to... No, sporo aparatury, bo już kiedyś nawet widzieliśmy i do stymulacji mięśni, i borowiny. Zresztą za chwilkę, jeżeli Pan pozwoli, to przejdziemy na dół, zobaczymy w tych różnych gabinetach, co się dzieje, jakie są zabiegi. Mam nadzieję, że ludzie będą chętni do tego, żeby powiedzieć parę słów. no ja myślę, że to nie każdy zgadzaje się, ale znajdziemy kogoś, kto chce powiedzieć. Powiem, że ciekawe rzeczy tu jest z pacjentami, które przyjeżdżają z nowotworami. Bardzo często teraz przyjeżdżają. Dużo pacjentów z różnymi takimi chorobami, jakiekolwiek bóli, to u nas bardzo dobrze idzie. Ze stawami bardzo dobrze. Даже oto dzisiaj myślę, zobaczcie, pacjent, który przyjechał jakby z takimi dwoma problemami, to z prostatą, tam GUS powiedzieli, tam już chemioterapia i wszystko, a za 3 tygodnie my faktycznie zwalczyli z tym guzem, z prostatą i jednocześnie szykowana była laboratoria, kiedy do nas przyjeżdżają wszystkie pacjenty, to my od razu pobieramy krew i u tego pacjenta jednocześnie wykryli jeszcze żółtaczkę typ C. No i przez 3 tygodnie jak zrobili badanie, to jej nie było już. No ale jak to się w zasadzie dzieje, że przychodzi człowiek chory, który ma potwierdzenie w diagnostyce, jest u Pana tu 3 tygodnie, miesiąc i wychodzi i okazuje się, że w badaniach pewne rzeczy już nie wychodzą? No, zdarzają się cuda. No, to bardzo dużo. Mnie даже była pacjentka jeszcze 5 lat temu z AIDS. Даже to my za miesiąc wyleczyli. Także w naszych warunkach jest dużo, co można potrafić zrobić. No ale główne to wiara i chęć. No, dużo ludzi nie wierzy, nie chce, no to co ty zrobisz? No. Dużo ludzi programują na choroby i tu nic ty nie poradzisz, to tak jest. I jak człowieku powiedzieli, że on będzie chorował do końca życia i on даже nie chce słuchać o tym, że coś dzieje się, gdzieś dzieje się, gdzie można pomóc. No ale my na dzień dzisiejszy pracujemy jakby normalnie, bez jakichkolwiek dotacji i bez NFZ, chociaż myślę, że nie jedna jednostka w Polsce nie przeżyła tak, jak my pracujemy bez dofinansowania państwowego, można powiedzieć, a my pracujemy normalnie. Czyli należy też uznać, że wszystkie te zabiegi, te turnusy, które są kosztowne, przecież Pan musi tutaj utrzymać wykwalifikowany personel, a tych pracowników ma Pan sporo i to są ludzie zazwyczaj młodzi, więc utrzymuje Pan tylu pracowników. No to trudno się dziwić, że pewne zabiegi też kosztują sporo, tak? No, bardzo dużo kosztuje. Teraz wszystko, prąd, gaz, woda, no wszystko, wynagrodzenie, podatki, to kredyty, które ja brał, to wszystko trzeba zwracać, to wszystko wybudowane, to na dzień dzisiejszy 6000 metrów kwadratowych. Uruchomione dla tego, żeby dać tu terapię dla pacjentów. Także тут jest dużo jeszcze do zrobienia, ale już dużo funkcjonuje. I ja jeszcze z każdym razem udoskonaliłem tę metodę i już
krótkim czasie, można powiedzieć, ja chciałbym zrobić tak, żeby даже ja już nie będę wiele sam potrzebny. No, ja już faktycznie przestał przyjmować jako na wizyty. Ludzie przyzwyczailić przez mnóstwo lat, że człowiek jak chory, to powinien przyjść na wizytę, dalej skierowanie, na badanie, na inne kierunki, do innych specjalistów. U nas тут odbywaється inaczej. Tu u nas także człowiek przyjeżdża, podobno jak w sanatoriumie, wszystkie zabiegi jednakowe, wprawie do 95%, można powiedzieć даже więcej, do każdego pacjenta. Ja naprawdę nie widział ani jednej osoby, któremu by to nie było potrzebne. Z czym by człowiek nie przyjechał, trzeba oczyścić organizm i uruchomić. A wiele ludzi myśli, że to mnie boli głowa, to dawaj tylko głowę. Mnie boli tam brzuch, to dawaj tylko brzuch. Prostata albo pierś, albo coś. Nic nie ma osobno. Organizm albo pracuje cały, albo on zahamował się cały. No, tylko w jakichkolwiek miejscach to albo boli, albo jakiś guz, albo pokazuje tam coś takiego. No i mnóstwo jeszcze problem z tymi robakami, które ludzie teraz nie zwracają uwagi, a my bardzo dużo na to działamy i powiem, że uzdrowić na dzień dzisiejszy bez oczyszczania organizmu, bez oczyszczania od wirusów, bakterii, grzybów, robaków, to co my teraz zdajemy, nie ma szans. Panie Aleksandrze, bo to nie jest tak, że człowiek w pewnym wieku zaczyna się interesować tym. To nie było tak, że pan 5 czy 10 lat temu się tym zainteresował. Jak to się stało, że zajmuje się pan przywracaniem do zdrowia ludzi? Tutaj mamy mnóstwo różnych rekwizytów przedstawiających anatomię ciała. Zresztą państwo za chwilę też zobaczą. Kiedy to się zaczęło u pana? No, ja liczę, że każdy człowiek ma swoje przeznaczenie, tylko nie wszyscy my wiemy to przeznaczenie. No, interesował się od dzieciństwa, a można powiedzieć, nie myślał, że tym będę zajmował się na takim poziomie. Ja cały czas mnie ojciec przeszkolił, jeżeli coś robić, to ty powinien robić dokładnie. Albo robisz dokładnie, albo nic. No. I także jak ja rozpoczął, można powiedzieć, taką działalność leczniczą, to ja chciał udoskonalić to, co maksymalnie może dać efekt. No i okazało się, że okrem nas na dzień dzisiejszy nie ma ani jednej jednostki na świecie, która leczyć Parkinsona, stwierdzenie rozsiane, zanik mięśni, no wiele chorób nieuleczalnych. Faktycznie to, co my robimy, nigdzie tego nie ma. I do nas jedą z całego świata. No, ja myślę, że jeszcze może być rok, jeszcze to będzie jakby troszeczkę dostępne, a później będzie ciężko даже тут, bo u nas, jak my więcej тут w Polsce, to nas pokazują przez różne telewizje i jakby więcej тут wiedzą o nas i teraz przyjeżdżają, i wcześniej jeszcze przyjeżdżali z innych krajów i jest dużo klientów, którzy z całego świata. Na przykład my spokojnie leczymy układ nerwowy, chorób neurologicznych na dzień dzisiejszy, zgodnie z badaniami, jest minimum 50% ludzi. No, to 7 miliardów faktycznie jest na dzisiaj, to 3,5 miliarda naszych potencjalnych klientów, których nikt na świecie nie leczy, tylko czym zajmują, wstrzymują, tam hamują, jakby, a realnie, żeby powiedzieć, że coś, jaki wynik, to okrem jak u nas. Panie Aleksandrze, dziś to taki bardziej zdalny odcinek. My będziemy się tu u pana częściej pojawiać, będziemy chodzić, spacerować wśród tych, którzy będą mieli ochotę porozmawiać. Ja mam prośbę, gdybyśmy teraz po prostu poszli i porozmawiali, jeżeli ktoś tylko będzie miał ochotę. Nie ma problemu, każdy może powiedzieć. Nie wszystkie dają siebie nagrywać, bo kto wstydzi, kto sąsiedzi, kto znajomy, kto w pracy. Nie wszyscy też są odpowiednio długo. Tak. No niektórzy niedługo, to także, a to kto ma jakiekolwiek wyniki, ja myślę, że to będzie z chęcią o tym mówił. No, także zapraszam. Zatem ruszamy.
jakaś terapia dźwiękowa tutaj też? Tak, terapia, to wiele terapii takich, których my даже nie liczymy. Na samej sprawie one bardzo dobrze działają na organizm. No. Przejdźmy dalej, zobaczyć. Przyjmuють у нас herbatku, odpoczywaють, tu u nas biють rózgami. O, No, ja chętnie tutaj wejdziemy z kolegą. no, Czyli tu są rózgi. tak. Rózgi. A jak wygląda rózga? O, O takimi rózgami Ale to biють jest- pacjentów. No. bicie po To bitki takie, tak. O. Jezu, a to co trzeba odpowiednio No, mocno. i to całe ciało biють. Ale to jak się wychodzi, to jest chyba mocno czerwone ciało. No, tak, średnie. No. Tak, nie wiem, czy chciałbym tutaj być taką bitką. Myślę, że będziesz chciał. Bo to przyjemne. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Jak pan ma na imię? Ryszard. Panie Ryszardzie, co tutaj pan ma na sobie i co się dzieje w tym momencie? Tutaj mam stymulację. To jest po prostu, ja mam astmę, wieloletnią już. I pan doktor Alecki mnie wyleczył. Mieliśmy czasu, to jestem wyleczony, zadowolony. I jest pan tu już około miesiąca, tak? Sztach. W środę jadę do domu już. Jak pan odczuwa teraz swój stan w porównaniu do poprzedniego? To dzień do nocy jest, panie. Wypoczęty, wyspany. I po prostu człowiek się chce żyć. Wcześniej były problemy z oddychaniem. Ciężko było. Jak szłem na przykład z garażu do domu, to 4-5 przystanków musiałem robić, złapać powietrze, a teraz idę sobie jak burza. Nie męczę się przede wszystkim. I jak się w ogóle tutaj człowiek czuje pod tą aparaturą? Czy Bardzo dobrze. odczuwa się jakieś... Nie, w ogóle nie. A radość się odczuwa, że człowiek zdrowy jest. Sądzę, że to jest jeden z zabiegów tylko, a czy przypadły do panu jakieś inne, co pan lubił tutaj? To jest zabiegów kilkadziesiąt, to nie jest tylko jeden zabieg. To jeden z tych zabiegów, które ordynator tutaj robi. A ja mimo tego wieku 75 lat wytrzymuję wszystko. Które się cieszę naprawdę. Bywa ciężko. Wie pan co, można się do wszystkiego przyzwyczaić. Dziś spadł śnieg, a tutaj ostatnio Wiem. rzadkość. Wchodził pan tutaj pod te zimne prysznice? Też to jest normalnie regulacja do zabiegu. Jest sauna i zimna woda albo beczka na dworzu. Także nie ma wyjątku, trzeba chodzić. Dyscyplina jest duża? Czy ja wiem, ordynator jest bardzo dobry człowiek. To można powiedzieć. Nie mogę narzekać na niego. Panie Ryszardzie, bardzo się cieszę. Życzę panu wiele zdrowia, bo to mógłbym życzyć, żeby pan już tutaj nigdy nie musiał Tak, to jak ja też mam pragnienie, nie? Tak. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w czasie jednych z zabiegów. Zaraz się dowiemy, co to jest, bo wygląda jak masaż. Witam bardzo serdecznie. Co się tutaj dzieje w tej chwili? No, mam wspaniały tajski masaż. Długo już... Pani tu masuje wszystkie elementy mojego ciała, nogi, ręce i nie tylko. Całą konstrukcję człowieka potrafi wymasować. To jest bardzo przyjemny, chyba najprzyjemniejszy zabieg, tak? Masaże? No, powiem szczerze, że wszystkie masaże, a ten też jest tu naprawdę świetnie robiony. Wspaniale. Dobrze się czujemy po tych masażach. Także przywracają zdrowie. Zresztą pan doktor tak skonstruował tu całą, że tak powiem, pracę i ukierunkował wszystkich, żeby przywracać zdrowie przede wszystkim. Zmusza organizm do samoobrony i tym sposobem przywraca nam zdrowie. Czego niestety oficjalna medycyna nasza nie czyni, ma procedury, ale nie jakieś konkretne zajęcia, które przywracają zdrowie. Proszę powiedzieć, od jak dawna pan tutaj już jest? No już prawie miesiąc niedługo będzie, jak jestem. Przyjechałem z 2 poważnymi schorzeniami. To jest żółtaczka typu C i druga guz prostaty. No i dzięki panu doktorowi
pracy tego zespołu ludzi i żółtaczka znikła bez specjalnego kłopotu. I to samo z guzem prostaty, który znikł. Nie ma go. Bez chemii, bez niczego. Wysiłkiem tych ludzi i właśnie pana doktora przede wszystkim. Jest pan tutaj pierwszy raz, czy to już jest któryś? Po raz pierwszy jestem. Dowiedziałem się właśnie dzięki telewizji internetowej, że tu taki zespół jest z panem doktorem na czele, który przywraca zdrowie. Przyjechał jest tutaj na leczenie i to jest właściwe, prawdziwe leczenie. No, to wszyscy pracują, żeby przywrócić człowiekowi zdrowie. Także bardzo się cieszę, że mi się tu udało trafić. Ja bym chciał pana jeszcze zapytać, czy przechodzi pan wszystkie zabiegi, czyli łącznie tutaj z hartowaniem, wchodzeniem pod te zimne wody? Wszystkie zabiegi, jakie tylko pan doktor tu zaleca, wszystkim, nie tylko mnie, przechodzę i nie tylko ja, wszyscy. I cieszymy się tym, że no, przywraca nam zdrowie. To jest najważniejsze. Czego niestety no, gdzie indziej tego nie czynią. Też terapia. O, dymowa jakaś. Nie dymowe, to dla ćwiczenia płuc. Płuc. Tak, ubираешь i przez filtr, kiedy oddychajesz, to wtedy organizm, jak zwykle, ty oddychajesz bez napięcia, a ty jak oddychajesz przez maskę, ty i ćwiczysz akurat mięśnie, które odpowiadają za oddech. Ale I to się stosuje gdzie? W jakimś pomieszczeniu? Nie, to zwykle pacjenty spokojnie ubierają i ćwiczą z tymi maskami. Tu mamy bodajże saunę. To To sauna. Ale wtem nie napalona jest chyba? Nie, to normalne. Teraz. Trochę jest gorąco. Nie, to jeszcze zostało od rana. Ale przyjemnie, tak wygłuszone zresztą tutaj przez ten... I to mamy tutaj kamienie są i piecyk. Piecyk taki, tak. Jaka tu zwykle temperatura jest? No, gdzieś 70 stopni, to nie dużo. My sauny nie robimy, żeby to męczyć, co my robimy, żeby tylko, żeby pocił się. No, 70 to już trochę. Parę więcej białko się ścina. Jesteśmy w trakcie kolejnego zabiegu, to jest masaż klasyczny. Jest z nami tutaj klientka Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Witam bardzo serdecznie. Witam, Jak pani ma na imię? Sylwia. Pani Sylwia, jak długo pani tutaj jest w Akademii? 2 tygodnie już. Czuje pani zmiany? Czy przyszła pani z jakąś konkretną tutaj jednostką chorobową? Tak, ogólnie osłabieniem organizmu. Także lekarze chcieli mi chemię przepisać i no, widzieli dla mnie tylko takie źródło ratunku. No, po 2 tygodniach i po hartowaniu ciała, no, znacznie siły mi wróciły i odpowiednie odżywianie, także widzę znaczne postępy. I zaczęłam ćwiczyć, bo generalnie dużo ćwiczę, trochę aerobik, trochę siłownia, natomiast wcześniej no, nie dałam rady. A teraz daję radę. Tu widzę, że pani jest podczas bardzo przyjemnego zabiegu, Jednego z przyjemniejszych, tak, zgadza się. ale widzę też na plecach ślady chyba po bańkach. Tak, po bańkach, bo ogólnie przyjechałam ze stanem zapalnym całego organizmu, a dzięki bańkom no, mój stan się polepsza. Także wszystko to jest w celu no, polepszenia stanu zdrowia. Tych wszystkich zabiegów jest bardzo dużo. Które dla pani są najbardziej przyjemne, a z których wolałaby pani zrezygnować?
No, najbardziej przyjemne to wiadomo, że są masaże, tak jak teraz masaż klasyczny. Zrezygnować myślę, że no chyba z żadnego, bo każdy z nich ma na celu zahartowanie ciała i jest robiony w konkretnym celu. Tylko człowieka czasami paraliżuje strach, ale z czasem jest w stanie się do wszystkiego przyzwyczaić, tak. Nawet do tej beczki hartowania ciała na zewnątrz. Borowina, sauna to też przyjemność? Dla mnie tak, bo tutaj mamy całościowy kompleks różnych usług. Niektóre osoby jeżdżą specjalnie do spa, żeby takie zabiegi były u nich wykonywane. No to jest częściowo leczenie, regeneracja, ale także no, różnego rodzaju zabiegi typowe dla spa, masaże twarzy, całego ciała. Także myślę, że kobiety, które chcą pozbyć się nadwagi, celulitu, to serdecznie zapraszam. Myślę, że po miesięcznej kuracji będzie znaczna różnica. Pani Sylwia, skąd Pani się dowiedziała o Akademii Medycyny Regeneracyjnej? Ja z internetu i od znajomych. Warto tutaj być? Jak Pani ocenia teraz ten swój pobyt? No warto, zachęcam. U mnie większość rodziny leczy się no, naturalnymi metodami, także stąd ja też nie miałam oporów, żeby tutaj przyjechać. A z daleka Pani przyjechała tutaj? Tak, ja jestem z Gór Świętokrzyskich. Także 5 godzin jazdy. No to cóż, teraz życzę Pani przyjemnego tutaj odpoczynku. Nie wiem, jak długo zabieg będzie trwał. No, myślę, że około pół godziny. No to bardzo przyjemny czas. Wszystkiego dobrego i wiele zdrowia. Dziękuję bardzo. To się specjalnie napełnia tak jak spłuczka, tak? Zimno. Około 4 stopni. To specjalnie mrozim jeszcze. I jaka jest pojemność tego, Pani? No może z 8 litrów gdzieś tak Czyli to wyciekają. taki w sumie jest jeden strumień. Tak. Pan Stanisław jest w trakcie teraz kolejnego zabiegu. Panie Stanisławie, co to takiego teraz jest? No właśnie jedna z fajniejszych rzeczy, która pozwala później organizmowi na samoobronę i leczenie się. Właśnie w tej chwili mam masaż stóp. No i jak panowie widzicie, grzeję na razie stopy, odpowiednio płynie. Właśnie chciałem zapytać, czy tam jest jakiś specjalny płyn i ta woda jest ciepła czy zimna? A to już jest tajemnica pana doktora. On tu decyduje co, gdzie i jak ma być robione. Czyli nawet Pan sam nie wie, co tam jest. I nie muszę wiedzieć. Ja wierzę panu doktorowi, że on wie, co robi. Przywraca ludziom zdrowie, co najważniejsze właśnie. Także nie musimy wiedzieć, co tam jest, jak tam jest, ale najważniejsze, że każdy wyjeżdża zadowolony i zdrowy. To się liczy. No. Panie Stanisławie, proszę powiedzieć, od której godziny zaczyna się tutaj dzień i kiedy w zasadzie kończą się zabiegi? No najczęściej to chyba 6-7 już jesteśmy tu. I zabiegi trwają prawie bez przerwy. Z małymi tam jakimiś przerwami, no żeby oczywiście chwila odpoczynku była, ale tak cały dzień mamy zajęty. Także tak zorganizował pan doktor tu pracę wszystkich i nam, których tu leczy, żebyśmy mieli cały czas jakieś tam zajęcia, które przywracają zdrowie. Jak widać tutaj wszędzie profesjonalna obsługa, masaż nie tylko wykonywany dłońmi, ale całymi rękoma. Rozumiem, że to też jest odczuwane zupełnie inaczej, tak? Ma Pan w ogóle pierwszy raz w życiu tego rodzaju masaże? No niestety do tej pory jakoś zdrowie służyło i nie musiałem się jakoś tam poza medycyną normalną gdzieś czegoś szukać sposobu na leczenie. No ale teraz, kiedy już no, wiek odpowiednio i tak dalej, choroby już się tam zaczynają, no niestety trzeba szukać, żeby jakoś to zdrowie ratować. No, także stąd znalazłem się właśnie u pana doktora w tym zespole tutaj wspaniałym, który nas różnymi metodami, sposobami przywraca nam zdrowie, co najważniejsze. Także Mamy gdzieś godzinę 16. Do końca dnia jeszcze zostały jakieś zabiegi czy kolacje? ja jeszcze nie, jeszcze jedne zabiegi, albo 2 nawet musiałem sprawdzić. Bo mamy tu rozkład, każda osoba ma tu odpowiedni rozkład
I tak zorganizowane, żebyśmy mogli się tu wszyscy znaleźć we właściwym miejscu, tam gdzie pan doktor przewidział. O. Sala ćwiczeń. Tutaj mamy salę ćwiczeń. Drodzy Państwo, jest wyposażenie, czyli można sobie też, czy można w przerwach tutaj przychodzić, czy tylko jak są ćwiczenia? W przerwach i specjalnie tu przychodzić zaplanowany. O. U nas jeszcze jest znowu dzwon. Też terapia. To odstraszanie demonów. No, też działa. Teraz mamy taką porę, że wszyscy są już po zabiegach, po większości zabiegów, a tutaj przechodzimy jakaś wielka, jakaś tutaj basen, co prawda nie napełniony, jacuzzi. Jacuzzi, ale teraz my w zimie nie wykorzystowujemy, bo dużo wilgoci daje. Czyli bardziej w okresie letnim, Letnie tylko tak. no to takie dosyć koedukacyjne sobie można tutaj, No, można. towarzysko. Borowina. Tak, тут jest borowiny u nas odbywają i A jest taki specyficzny zapach, to chyba nawet po tym... no, to różne specyfiki, to zioła, borowina, tam dużo różnych, tak nazywamy zabiegi z borowiny, na samej sprawie 3 godziny tu leżą pacjenty, 3 godziny. 3 godziny ktoś 3 leży. godziny, tak. Ale to jest ciepło, jaka jest temperatura tej borowiny? No 30 stopni. No to dużo. No, 30 stopni, тут i ludzie spokojnie 3 godziny. Czy założyciel też sobie robi takie regeneracyjne No, a jak? czas do czasu? No. Panie Aleksandrze, na obecną chwilę ile dzisiaj ma Pan klientów, pacjentów? No ja даже nie wiem, 25 do 30 gdzieś tak codziennie. Jak słyszeliśmy od jednego z klientów, te dni są dosyć intensywnie wypełnione zabiegami. Pan ustala co dla kogo indywidualnie? Nie, generalnie różnica tylko jest może na 5%, a reszta, wszystkie standardowe zabiegi, człowiek składaється z wszystkich organów jednakowych. Wiem, że tutaj stosuje się masaże kamieniami. Jak Pani, rozumiem, że pewnie po raz pierwszy miała Pani coś takiego. Po raz pierwszy. Jakie odczucia i wrażenia? Da się Całkiem wytrzymać? da się wytrzymać. Pomaga. Pomaga. Powiem, że ta pani mnie troszeczkę zmęczyła przed tym, jak przyjechała. No, ja niewiele zgadzał się jej przyjąć, bo ona pobrała biopsję, była zastraszona lekarzami i wyglądała bardzo źle psychicznie. Ale mnie bardzo podobało się to, że ona chciała leczyć naturalnie i jeżeli u mnie даже написано было там, że to jakby przeciwwskazanie to, że brała biopsję i ja nie przyjmuję, ale no człowiek z taką chęcią chciał u nas тут uzdrowiаться, no to ja wziął. Chociaż nie widzę naprawdę bardzo dużo takich problem jakby fizycznych. Najgorsze to problemy psychiczne, które człowiek zalamuje przy jakichkolwiek diagnozach, takich jak nowotwory na przykład. Także jak pani myślicie, mam rację czy nie? Pani troszeczkę już spokojniej тут siebie czuje, czy nie? No spokojna jestem teraz. Teraz Całkiem. spokojnie, tak? No, jeżeli powiedzieli, w jakim stanie ona przyjechała pierwszy raz, faktycznie ona była, siedziała przede mną, ale była nieobecna. No. Tyle dają stracha, tyle dają, a problem nieduży, a strach hamuje wszystko. Pani Mirosławo, jak długo Pani tutaj jest? Od poniedziałku. Czyli na razie dosyć krótko. Ale po raz pierwszy, tak? Pierwszy. Jak ta dyscyplina, która tutaj jednak jest, czy to
Odpowiada pani, czy musiała się pani na początku przestawić jednak z tego normalnego trybu? Nie, musiałam się po prostu nauczyć tylko. No tak wszystko jest zorganizowane, że nie ma problemu. Jak widzieliśmy, tu wszyscy są w zasadzie zadowoleni. Jak to się dzieje, że każdy tak pozytywnie do tego podchodzi? Czy to trzeba gdzieś tam stracić zdrowie, żeby docenić te możliwości powrotu? No, dużo ludzi w ogóle nie wierzyć w to, że jest możliwe samому siebie naprawić. I jedno z przeciwwskazań w naszej terapii jest to, że jeżeli człowiek nie wierzy, to nie ma co to robić. To pierwsze. Jeżeli człowiek już zdecydował się, to już no, duży jest plus w tym, co on robi. I on to robi już z chęcią, z tym, że on wierzy w to i robi. Dużo ludzi wcześniej przyjmowało tych, których przywozili, matka przywozi dzieci, takich, którzy nie chcą nic robić. Na przykład brat, siostra przywozi tam kogoś z jakimikolwiek ciężkimi problemami, sam pacjent tego nie chce wykonywać, no to jest z tym duży kłopot. I ja liczę, że jeżeli człowiek wierzy, to ono idzie dużo inaczej. No, a jak on go przywieźli, on даже nie chce tego robić, nie widzi w tym sensu. Ludzie, niektórzy przyzwyczajeni do pigułek, no i już, no, on bierze tabletkę, i to jego życie i zdrowie, to on decyduje. A zabiegi, hartowanie, tam te masaże, niektórym masaże даже nie podobają, które bardzo fajne. No. Drodzy Państwo, spadł śnieg, chyba pierwszy w tym roku, mimo że jest marzec. No, troszeczkę tak. Pan już częściowo rozebrany, co prawda ja tam nie będę wchodził, a mamy tutaj baniak, wody. Jezus, naprawdę do tego się wchodzi? No, wszyscy, даже dzieci. Ale to tak całkowicie Całkowicie z zamoczone. głową, po 3 razy z A głową. to nie to, że głowa, tu otwór jest na głowie. Drodzy Państwo, nie wiem jak wy, ale no ja bym tam nie wszedł w to. Będziesz chodził, pojedziesz do nas, będziesz chodził. Czy trudno się przełamać, żeby do tego wejść jeszcze przy takiej pogodzie? Jest takie słowo zazdrość. No, jak 25 wchodzisz, a ty jeden nie, no to wstyd i ludzie wchodzą. Ja bym kiedyś chciał zobaczyć, jak tutaj to rzeczywiście... To spokojnie. To Okej. даже nie ma żadnego strachu. To Spokojnie wchodzisz i chodzisz. Drodzy Państwo, następnym razem sfilmujemy tutaj akcję, jak będzie, przyjedziemy... To dobrze, to trzeba rano przychodzić i zobaczysz, wszystkie do jednego będą tu. Myślę, że chyba to wystarczy, przynajmniej ze względu na to, że jest mi zimno, a zresztą myślę, że Pan też. My teraz jesteśmy w stołówce, czyli takim centralnym miejscu, gdzie można zregenerować swój żołądek, chyba tak można powiedzieć. Ze mną jest Pan Andrzej. Witam Panie Andrzeju. Kłaniam się. Jest Pan tu już od jakiegoś czasu, więc jest Pan takim dosyć wiarygodnym klientem, pacjentem, więc może Pan trochę powiedzieć na temat tego, jak było przed, a jak jest po już tych wielu zabiegach. Ja mogę powiedzieć, jak było nawet w ubiegłym roku. Przybyło dużo zabiegów. Zabiegi są niezwykle intensywne. To wszystko, co wiecie do tej pory o zabiegach w różnych klinikach, o masażach, to tak jakbyście pomnożyli przez 10. I to też pewnie nie odda, bo ta intensywność tych zabiegów i ten cykl zabiegów, które ustawił Charecki, jest taka, że porusza wszystkie te złogi, porusza limfę. Ja czuję się, jakbym był w innym wymiarze zupełnie. To jest absolutnie... Czy na odczucia, na zmiany długo trzeba czekać, czy one są zauważalne? No nie. Ja jestem 5. dzień i przyznam szczerze, że ludzie oczyszczają wątrobę i wydaje mi się, że to trwa 2 dni, a ja dopiero dzisiaj ze mnie wszystko spłynęło i byłem przerażony, jak to zobaczyłem, bo tak ludzie opowiadają tam, jak to wygląda. Jak zobaczyłem, co ze mnie wypłynęło, co tam się działo na tej... Przy czym mówię, że ja do dzisiejszego dnia nic nie jadłem w ogóle. Także... Od 5 dni. Tak. Ale to nie dlatego, że... Nie. Zupełnie nie mam ochoty na jedzenie. To jest na poziomie świadomości. To można sobie ustawić. Nie trzeba się bać. Głodówka jest
no za duże słowo, głodówka. No co to jest głodówka? 5 dni jedzenia to nie jest głodówka. To jest cykl oczyszczania. Ale to wszystko tutaj, na poziomie świadomości. Jeśli poweźmiemy taką decyzję, że nie jemy, no to nie jemy. Jeśli poweźmiemy decyzję, że się oczyszczamy, to się oczyszczamy. Panie Andrzeju, ale czy to jest pana pierwsza głodówka? Czy pan już miał jakieś doświadczenia z Nie, miałem, ale niedużo, tam chyba ze 2 czy 3 razy coś takiego robiłem sam. Ale to nie ma nic wspólnego z głodówkami wcześniejszymi, dlatego że tutaj wspomagane jest to wszystko tymi bardzo niezwykle intensywnymi zabiegami. My nie mamy czasu, zaczynamy o godzinie 6:55 i kończymy o godzinie 8 wieczorem. To jest cykl, nieprawdopodobne tempo i ja dzisiaj przyszedłem, miałem straszne bóle w kręgosłupie i tutaj w biodrach. Dzisiaj przeszedłem, bo mieszkam w innym budynku. Jak sarenka przebiegłem. Po prostu chce mi się żyć ponownie. No już nie mówiąc o tym, że również no, cuda tutaj robią z prostatą, gdzie zwykle dostaje się tam jakieś pigułki. Dostawałem te pigułki przez 2 lata i nic, to nie działało. A tutaj widzę ma pan przerost, adenomę, czy... przerost prostaty i no, problemy z oddawaniem moczu. A tutaj przez odpowiednie zabiegi, ale szczególnie stymulację, masaże. Ale to stymulacja wewnętrzna masaż. Wewnętrzna masaż, tak. Polecam ze wszechmiar, jak tylko mogę. Zapomnijcie o wszystkim, co do tej pory znaliście. Wszystkich lekarzy będę omijał z daleka od tej pory. No najważniejsze, że jest takie miejsce, gdzie można przyjść i można samemu sprawdzić, jak to rzeczywiście jest ze swoimi dolegliwościami. Pan poleca. Polecam, ale jest jeden warunek. To trzeba naprawdę dokładnie przeczytać zalecenia Aleksandra Chareckiego, dlatego że to musi iść za tym świadomość. To my musimy chcieć być zdrowi i musimy zrobić autokreację. I również musimy prosić o to. Możemy sobie wyobrazić, nie trzeba wierzyć w Boga, żeby wyobrazić sobie, jak to działa. To jest jakby materializacja naszego umysłu, naszych chęci. I wtedy się to wszystko dzieje. No i do tego oczywiście trzeba, mózg ma coś takiego, że nie znosi słowa nie. Jeśli damy mu furtkę, na przykład, jeżeli powiemy, że moja prostata się zmniejsza, no to ona się będzie zmniejszać, ale jeżeli powiemy, że moja prostata się zmniejszyła, jest w takim stanie, jak sobie tego życzę. Mało tego, to trzeba zapisać również, bo to, co zapiszemy, to jest pomaganie świadomości. Czy po takim całym intensywnym dniu nie ma problemu z zaśnięciem? O nie, uwierzcie mi, że tutaj się śpi fenomenalnie. No, oczywiście tam przy tych oczyszczaniach i lewatywach, no są tam takie rzeczy, że się biega czasem w nocy do łazienki, ale ta intensywność zabiegów powoduje, że śpi się bajecznie. Panie Andrzeju, bardzo panu dzisiaj dziękuję. Może następnym razem też pana tutaj zobaczymy. Życzę wszystkiego dobrego. Również. Dziękuję bardzo i dziękuję wam za to, co robicie. Kawał dobrej roboty, naprawdę. Panie Aleksandrze, jesteśmy w trakcie jednego z kolejnych zabiegów. Co to takiego jest? Генеральный to masaż brzucha z wieloma innymi elementami masaża. Także taki kompleksowy masaż generalny brzucha. No, teraz postawili bańki, no i masują inne części ciała, żeby za ten czas nie tracić, wykorzystywać coś innego. To nie są te klasyczne bańki, tylko chińskie czy jakieś inne? No to chińskie takie pompki, ale bardzo dobre. To nie ma co wymyślać tam jakikolwiek ogień. Bardzo ładnie. Długo one powinny być na brzuchu? Nie, 10-15 minut to wystarczająco. I co one tak naprawdę tutaj dają? No, bardzo dużo pobudzają organizm dla walki. Jeżeli u kogo jest problemy z brzuchem, to bardzo dobrze pobudzają organizm, żeby on walczył. No. Ja tutaj pana tak zapytam tylko za ręki. Czy to boli pana? Nie, to troszeczkę tak ściąga mięśnia, skórę.
Bardzo przyjemne, polecam. Jak czujesz się? Normalnie? Bardzo dobrze. No dobrze, to życzymy tutaj dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Panie Antonie, pan jest już tutaj któryś raz, ale z tego co się dowiedziałem, to cierpiał pan na dosyć poważną sprawę, chorobę. Co to takiego było? Tak, to był nowotwór trzustki z przerzutami na wątrobę, z powiększeniem węzłów chłonnych. Z trzustki zazwyczaj ludzie mają problemy, żeby wyjść. Pan już parę lat w bardzo dobrej formie żyje. Tak, już 6. rok rozpocząłem życia od diagnozy, gdzie dawano mi pół roku życia, a teraz rozpocząłem 6. rok życia. Zmienił pan w jakiś sposób całkowicie życie, czy to tylko te zabiegi tutaj, które przez te parę lat tutaj... Zmieniłem, ponieważ wiedza, którą dostałem tutaj, też zmieniła i mój sposób odżywiania, na przykład używam więcej soli, cukru, gdzie kiedyś prawie w ogóle nie soliłem potraw. No i inne podejście do życia też. Panie Aleksandrze, pamięta pan dzień, jak pan Antoni do pana przyjechał? Bardzo pamiętam, bo u mnie w ten czas było 2 mężczyzny tylko i on siedział w saunie, jak przyjechał, tylko ja tam zobaczył i zapytał tylko, jak tam siebie czuje w saunie. I ja myślał, że jemu było, jednemu panu było 80 lat i jemu też ja myślał, że 80. I on w takim stanie katastroficznym przyjechał, że ja naprawdę, jak mnie powiedzieli, że jemu 45, to ja nie uwierzę, poszedł sprawdzić dokumenty. To naprawdę tak było katastroficznie. 45 to w zasadzie najlepszy czas dla człowieka i kiedy dowiadujemy się, że mamy nowotwór, to wtedy cały świat się zmienia. No tak. I teraz minęło już 5 lat i normalnie funkcjonuje. Trzeba zmienić całe podejście do życia i Antoni to zmienił. A wiele ludzi nie chce zmienić tego i to ciężki temat. Kiedy człowiek nie używa cukier, nie używa sól, na przykład to podstawy. Ludziom dlaczego nie dają używać cukier przy nowotworach? Nie wiesz? Jako pokarm dla raka? Jako pokarm dla mózgu. Żeby wyłączyć człowieku mózg i można było wsadzić mu co chcesz. To trzeba wyłączyć mózg. Mózg nie pracuje bez glukozy. Czyli tak naprawdę jest źle, kiedy nie słodzimy? To jasna sprawa. Jak nie ma... Ale mówi się cukier biała śmierć. Tak, żeby zastraszyć człowieka, przyjdzie etap, kiedy człowieka można na nim zarobić. I to mówię, że cukier nie wolno. Na samej sprawie wszystkie słodycze ludzie wcześniej jeli i bardzo dużo produktów było wcześniej słodkich. To gotowali śliwki, wiśnie, jabłka, warili później z cukrem i przez cały rok jeli. Miód używali, to ludzie cały czas to używali, bo wiedzieli o tym, że to zdrowe. Teraz kto to robi? Nikt. Tak samo sól. Ale jest syrop glukozo-fruktozowy. Tak. I pierwszy ratunek. Zobacz, co dają człowieku, kiedy on trafia do szpitala? Glukozę i to jego ratują. To pierwszy ratunek. I dają co? Соль fizjologiczną w kroplówkach. I co? To nie wolno? Odwrotnie. To wszystko kłamstwo, kiedy mówię, że to i to nie wolno. Także my tak samo z tłuszczem. Ja jego przyzwyczaił jeść slaninu. Teraz on przy granicy z Ukrainy mieszka, to jeździ na Ukrainę, kupuje slaninu tam. Panie Antoni, właśnie jak wygląda pana teraz odżywianie? Na coś pan szczególnie zwraca uwagę? Czy smażone pan nie je na przykład? Nie, wręcz odwrotnie. Kiedyś właśnie się wystrzegałem tłustego, smażonego, bo będzie bolała wątroba, a teraz właśnie jestem nauczony dzięki Aleksandrowi, że właśnie, że w wątrobie trzeba dać popalić, czyli jak najbardziej tłuste, jak najbardziej smażone, wskazane. A jeżeli pan robi kontrolne badania biochemii, jak one wyglądają? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
niedawno robiłem i wszystkie badania są w normie i bardzo dobrze. Ale wraca pan tutaj każdego roku? Kilka razy w roku staram się być tutaj. Powinienem być co najmniej 2 razy, ale różnie z pracą, ale No, udaje się na razie. jeśli czas pozwoli, to jestem. No. Za krótko teraz już, ale jest. No. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź i życzę wszystkiego dobrego, żeby pan w tak doskonałej formie cały czas był. No, Dziękuję bardzo. teraz ja даже nie mówić. Ja tak widzę po nim i kiedy my rozmawiali, i on czuje siebie lepiej jak czuł siebie z 10 albo 15 lat wcześniej do choroby. Tak czy nie? Tak, No. tak. Ty kiedy zachorował, to jasna sprawa, że był w złym stanie, a to teraz czujesz siebie lepiej. Tak, jak przyjechałem tutaj i pierwszy turnus dał mi takiego kopa i chęć do życia i w ogóle to było tak, że zostałem tak podbudowany, że no stwierdziłem, że chyba dzieją się tutaj jakieś cuda, skoro tak mi dobrze, no ale później to leczenie przebiegało już trochę gorzej, bo cierpiałem różne dolegliwości, ale teraz jest bardzo dobrze. No. Można powiedzieć, że świetnie. No. No widzisz, i ty, i większość pacjentów niewiele chcieli wierzyć w tym, że kiedy ja im mówię, że będzie później i lepiej, i gorzej, i wszystkie takie, kiedy organizm będzie walczył, on będzie walczył. Co to jest walka? To wojna. No to jak będzie wojna w organizmie za zdrowie, no to wtedy będzie bolało, będzie przezmęczony człowiek i takie rzeczy. I kiedy on naprawdę z dobrych pół roku ty czuł siebie po pierwszym turnusie jak... Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, pokój nie przyjechał do drugi turnus, po którym uruchomili proces naprawy. Pierwszy był uruchomienie funkcji wszystkich, żeby można było organizm naprawiać, no, a później uruchomili, żeby on naprawiał. No, także i to był taki proces ciężki. No, kiedy ja tak troszeczkę żartował, kiedy jemu mocno bolało, to jak ty pytał mnie, kiedy przestanie boleć? Tak, to żartował Aleksander, że 50 lat się pomęczę, a później się przyzwyczaję. Taki dosyć czarny humor, ale dzisiaj bólu nie ma. Dzisiaj już nie. Dzisiaj Ale czasami dzwonił mnie i pytał: Aleksander, ty żartował wtedy, czy prawdę mówił? Sensacyjna wiadomość. W Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach stworzono metodę działającą niczym eliksir młodości. Po jej zastosowaniu można wydłużyć życie i walczyć z większością chorób nieuleczalnych i nawet genetycznych.